Ogólnie by mnie to nie interesowało, ale tak po prawdzie, to mówicie, że niby jest mega dobrze. Ludzie się jakoś spuszczają nad tym. Nie wiem, o co chodzi. I to mnie ciekawi. Disclaimer na starcie. Temat gotika mnie ani ziębi, ani grzeje. Już tyle czasu minęło, że ja mam to trochę w dupie, a pomijam fakt jeszcze do tego, że ja nie mam żadnego nostalgicznego ukierunkowania w stronę gotika, więc proszę mnie tą miarą nie rozliczać, bo ja grałem w gotika 1-2 lata temu pierwszy raz i w sumie trochę chujem trąci ta gierka. Jakby to, wiesz, gdzie jest rolowanie? Mam mniej więcej ten vibe z tą grą. Wiadomo, że jestem trochę zryty na berecie, ale jeżeli mówicie, że jakiś niesamowity, kurwa, progres zaliczył Gothic Remake w stosunku do tego, co tam u tego Niemca 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu było widać, że system walki wygląda pokrzamp, no to zobaczę. Spoko. Generalnie ja zagram w tego Gothic Remake, jak on wyjdzie, no bo ciekawy temat, tak nawet społecznie polsko. Trochę takie FOMO by mnie mogło złapać, ale nie będę wam mówił, że ja go przejdę. O co to nie. Wcześniej mówiłem, że 2-4H streama robię z tego Gotika, z rok temu tak gadałem, pierdoliłem głupoty, że 2-4H stream z tego Gotika remake robię i go przechodzimy na bombę, kurwa, oceniamy, pyk. To mam. Nie robimy tak. Nie chce mi się, tak szczerze. A czemu mam robić coś, czego mi się nie chce? Także oglądam, patrzę, lukam. Making of 6. system walki Gothic 1 remake. Jakieś szybsze to się wydaje, bardziej dynamiczne w sumie. Okej. Nie wiem, zobaczymy. A, napisy w ogóle odpalę. A nie, chyba są, dobra. A czemu angielski? Daj polski. Jest. No i git. Rozdział 6. System walki. Zapraszam. Oka mi to. We felt that the original combat system was unique, something that is easy to pick up and learn, and something that gives you a lot of possibilities to extend on, like with progression. And we felt like these are the perfect parameters to build a new combat system on. So we set out to like just take some dummy animations for like sword fighting and try to build a system around. W sumie w chuj lepiej to wygląda. ale czemu? Czy to faktycznie jest tak, że oni coś poprawili, czy to bardziej jest kwestia tego, że na przykład mamy tu do czynienia z późniejszym etapem gry, gdzie jest ta różnica już progresu w umiejętnościach bezimiennego i on jest aż tak kurde drastyczny. Using the directions and being able to control them. There was a lot of doubt about it initially because nowadays combat systems are following. A, dobra, bo tutaj w prawym dolnym jest ten One-Handed Master 3. There was a lot of doubt about it initially because nowadays combat systems are following the Souls formulas, so there's like 2 or 3 type of attacks, like following the Souls formulas, so there's like 2 or 3 type of attacks, like a light attack, a heavy attack, and a special attack, stuff like that. And we felt like that wouldn't do justice to an RPG that is very progression-based. And very quickly, like after 2 or 3 months, we figured with this prototype, it's hard to control, and it like animations and camera and everything play a part in that and need to be perfectly aligned. But if we record our own movement and create our own cameras for that, we can create something that is very fun and rewarding. In original Gothic, we have these kind of 2 types of weapons, 100 and 200, and there is a progression there, but the weapons from one kind behaves in the same way always. What we are aiming also is to separate them in 3 groups, axes, swords and maces. So now Okej, właśnie miałem mówić, że kurde dziwnie by było, gdyby dwuręczny miecz miał moveset taki jak dwuręczna siekiera. Dobrze, że to jest rozdzielone, bo by wyglądało to chyba kurwa komicznie. a Gothic player find a weapon is not just looking at the amount of damage. It's more about, okay, this match with my play style, or is the weapon I need to beat this enemy? So you will save a lot of weapons. I will use them in different situations. The idea is the player to give them the most variety and give the tools to fight against the enemies.
Uno de los problemas con los que nos enfrentamos en combate es que en el Gothic los ataques son direccionales, ¿no? Entonces tienes que asegurarte de que el jugador va a leer bien la pose, por dónde vas a atacar, si vas a atacar arriba, a la derecha, y son ciertos aspectos que te vas encontrando, ¿no? También nos ocurre que en el combate tenemos varios niveles. Puedes tener poco nivel o tener mucho nivel, y entonces tienes que ir viendo cómo el personaje va evolucionando. Jedna rzecz, która mi się nie podobała w oryginalnym Gothicu, jak dobrze pamiętam, i w Gothicu Remake chyba niestety jest zachowana, to to, że jeżeli nie jesteś wystarczająco wyekspiony, czy to w walce, czy tam jakiejś konkretnej broni nie masz już lepszej, to nie możesz bić niektórych stworów. W sensie to mi śmierdzi takim asasynem i lokowaniem cię za poziomem. Fajnie by było, gdyby tutaj akurat się Soulsami zainspirowali pod tym jednym konkretnym względem, że ze wszystkim idzie zawsze powalczyć, tylko po prostu będzie ci trudniej. W Gothicu 2 to już mówiliście, że tam jest inaczej, ale to kurde, bardzo mi to nie gra w Gothicu 1. Bardzo mi się to nie podoba. Al principio atacará de una manera mucho más torpe, se tiene que notar ese nivel, ¿no? del personaje, ¿no? Que va a ir evolucionando, luego será mucho más ágil, se moverá con mucho más, con un master level, ¿no? Entonces, bueno, hay que jugar un poco con que se note la diferencia entre cuando no tienes mucho nivel a cuando ya tienes más nivel. Y también otra de las cosas que w dużej mierze chyba przyspieszenie. tenemos es el tema de tener tantas armas diferentes, ¿no? No es lo mismo atacar con una espada que con un... To dalej jest na swój sposób drewniany, też kamera tak dziwnie followuje trochę, mam wrażenie, ale wygląda o niebo lepiej niż to, co w demie było. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, może jakieś placebo, kurwa, wjeżdża. hacha o con una maza de 2 manos, ¿no? La sensación que tienes cuando atacas... Dźwięki są do dupy, nie wiem, jak się wsłuchacie trochę w tle, takie kurde piknięcia to są, znaczy piknięcia, takie dzyń i tyle. Jakoś ten miecz tak, kurde, nie brzmi fajnie, a mógłby. va a ser muy diferente, ¿no? Con uno puede que sea mucho más pesado, te cueste mucho más atacar, y con otros pues es mucho más ágil y te sientes como Dios. Entonces queremos que eso se note, ¿no? Que sea una cosa que tú digas, uso el hacha y me muevo de una manera muy diferente a si utilizo... Nie wiem, czy ktoś będzie miał wow, z toporem poruszam się zupełnie inaczej niż z włócznią. No tak by było pewnie w 2001 roku. Teraz to raczej jest podstawowe oczekiwanie od ludzi. Una lanza, ¿no? Siempre tratando de tener un poco el foco en lo que había en el original, pero como ahora tenemos la posibilidad, ¿no? de añadirle este tipo de cosas que antes... We have to talk about if we are more closer to a player skill base or a progression RPG base. I think we are a little bit more close to the player skill base. Stats are important. You need to get enough strength to deal damage to the creatures, but in the end, if you are good enough, you can beat all the enemies with the basic level of combat. What we want with this is like you can choose where your career, you can do the mix you want. For example, you can be a mage, so you don't need to have the progression with the weapons. You want to pay. You don't have to learn something. You want to learn something. We are not having this typical... Dalej mi się nie podoba to, jak bardzo dziwnie przyczepione do ciała są te napisy. To są takie szczegóły, których ja się czepiam. Ale no, powiedzieliśmy, że kombat wygląda trochę lepiej, to jedno. Natomiast kurwa, te nazwy wrogów są tak tragicznie zrobione. Ja pierdolę, to jest tak obrzydliwe. Mam nadzieję, że będzie dało się to wyłączyć. You don't have to learn something. You want to learn something. We are not having these typical tutorial things, and one of our aiming is the player be guided by the game. When you are learning about combat, your teacher will say to you, what is a combo? Don't be like, press this button. It's like, okay, you need to change. Jedna rzecz, której bym się obawiał i tak przychodzi mi do głowy po tym, jak oglądaliśmy gameplay Niemca z jakiejś tam wersji beta, czy coś tam. 3 tygodnie temu chyba była reakcja na to na kanale, możecie sobie luknąć. To tam głównym problemem w zasadzie było AI wrogów i NPC-ów. To był problem z tym, że oni się źle zachowywali. Z movementem i z walką też były problemy, jasne. Tylko nawet jeżeli załóżmy, naprawią movement i walkę, ale wszystko wokół ciebie będzie totalnie idiotycznie na ciebie reagować i nie będzie z tobą współgrało lub walczyło, no to kurwa lipka, nie? To dużo nie zmieni. The attacks. The idea is the game is playing itself and also reward the players who want to explore and want to try things. Can you teach me to become better with a bow? I guess I could. The biggest mistake almost every beginner makes is locking the elbow on their bow arm when they pull.
Don't ever do that. It'll mess with your aim. Also, keep your shoulders relaxed. It's hard, but it'll make a world of difference. Oh, that should be enough for a start. Now, practice, practice, and then practice some more. For me, a good combat system is one that is very intuitive, like it's very predictable what you do and what the enemy does. Even if you have to try again and again, like you can at the end see and comprehend the whole system, and it comes very natural to you because you've spent time learning their patterns, learning their timings, and also use timings, and you have a wide variety of approaches on how to overcome those difficulties. In Gothic 1, creature has different style of combat and how they approach the combat, and we are trying to aim to this also. So, for example, the mole rats are very direct to you, the wolves are more smart and try to surround you, or some creature as the lizards goes directly to bite you. Each creature has a different moveset and positioning, and for example, the main character has these long legs that like they perform a different movement faster but need more space for it. And of course, there are creatures that we call like these special prime predators, like the shadow beast, which has a more complex moveset, or the bloodhounds. And then we also create some special attack from some creatures that we think that match with the creature. The AI is really something that like need to give the player the feeling of like the AI should always feel like it's reacting to what you do and it understands what you're doing. So the goal was to create an AI that feels like you are facing a real creature or like Nie wyszło z tym AI najlepiej do tej pory. actual human who could create that. We also needed to add some gamey aspects in it. Like for example, the alert stage is like when you are kind of like close in range, that they kind of warn you. Right? And they're not going after you if you don't tease them because they have other things to do. The way of like how they use friends and groups, like they are sometimes together with even other type of creatures. They work together and see you as a common threat. Or it could be that they actually... To fajnie brzmi, tylko pytanie, czy my realnie to zobaczymy. Czy będą takie sytuacje, o których on mówi. Bo marketingowo ekstra, nie? I te makingowe ogólnie wszystkie sprawiają takie pozytywne wrażenie, które jest kompletnie niezbieżne do tej pory z tym, co gameplayowo gdzieś tam się widzi lub ogrywa w demie. Ale jeżeli by tak się okazało, że wiesz, że zwierzęta w różnych gatunkach widzą w tobie wspólne zagrożenie i atakują cię razem, wołają się nawzajem i tak dalej, brzmi to super. Jak to będzie wyglądało w grze ostatecznie? Kurwa, ciężko powiedzieć. Fight off other type of creatures and you would see this happening. So it should feel living, it should feel not like it's a stage that is built for you. What we are aiming also is to perform this gatekeeping for some creatures. The enemies, they are not just a fight, it's also a puzzle. It's something that we go also deeper with some creatures, like you have to find a way to beat them. It's not seizing them because you need to solve the puzzle and search how to beat them. And of course, with the armors and all the armors we have in the remake, we want the player to be able to... Czyli zagadka jest taka, że w Stone Golema możesz napierdalać młotem, a nie mieczem. Okej, no git. To choose with kind of armor work better also. też tak było z kryształnikami. Against some enemies. Spoko. For example, you can get an armor with Mega a lot zagadka. of fire protection and get also some elements to improve it. So it's like, okay, we want to give the player the tools to do this. Reading books Różnica w rezystansie jest spora faktycznie, no dużo to zmienia. or just by try to get the point to beat them. One goal was also to create a system that if you as a player really try to force it, you can beat creatures and NPCs that are stronger than you. Możesz. But to do that, you really need to read a lot on what they do and do the right thing at the right time. And No dobra, ale to fajnie brzmi, co on mówi, bo to brzmi trochę jak odpowiedź na moje zarzuty z początku, co do Gotika 1 nawet oryginalnego, ale jeżeli dalej będzie ten taki pancerz, którego nie możesz przebić, dopóki czegoś tam nie ogarniesz, no to chujnia, to nijak się ma do tego, co on mówi trochę. It's just a very tiny window to do that. But that's, I think, just relevant for like really if you want to exploit the system. And the original combat system, I mean, let's face it, there were exploits and people loved these exploits because they could just by doing left, right, left, right, left, right, they could deadlock opponents. We totally discard the idea of stamina. That is something that Gothic 1 and 2 doesn't have, the stamina itself. So one of the important parts of this is the speed of the combat and how do you manage the space.
Player has to be very clear the position because it's what makes sense. Like if you have to reach a space and control the movement and hold the enemies around you. It's not about locking or targeting the enemies and not. It's the player has to control this and deal with, okay, now I need to get a movement so I don't target the enemy, or I prefer to take distance, so I stop and just run away. Kurwa, jak on biega bokiem, nie mogę z tego. Fajnie, że kombat troszkę lepiej wygląda, ale naprawcie movement jeszcze, co? Jak już tak dobrze The enemy, się staracie or I nagle. prefer to take distance, Cokolwiek. so I stop and just run away, Push. take a space, pick the bow, so take some potions. And we think this is the way to do it, because in Gothic, the spacing and how the enemies surround you is very important, because in a 1 versus 1 is a very different game than when you, for example, are surrounded by orcs or by ordogs or other creatures, where you need to get this space. So the speed and how you move for us was very, very important in the concept of the combat. When we go for the ranged combat, we have the bows and the crossbows, and in the original, the crossbows are better than the bows. Bow is something like also evolves a lot during the game. For example, when you start with the bow, you are not good at aiming, you don't deal a lot of damage. When you get more bow skills, you can do faster bow attacks, dodge and move faster with the bow. A rogue, a mercenary, or someone who moves faster, you want to use a bow. The dexterity makes the arrows make more damage. So the idea is, okay, if you go for a dexterity build, you can go for it. You don't need to spend your time if you don't want in the melee combat things. But maybe if you're a melee combat, you want to have your crossbow ready, do the first shot, probably deal with the first enemy. Nie, no, różnica jest duża między levelami zaawansowania. To fajnie akurat. No to najważniejsze było, żeby odczuć, bo ludzie bardzo to chyba lubią w tym Gothicu, że właśnie w taki bardzo realistyczny sposób po prostu to levelowanie przebiegało. Wszedłeś do zioma, co się na tym zna, szkolił cię i tak dalej. Or just deal a lot of damage and then take your sword and attack the others. There are tools, so they are not one better than the other. It's more like when you need to use one or when you want to use the other one. Gothic is loved because of all these specific and cool features that are in there. So we cannot just cut stuff because we feel like it's underused, because there will always be people of like, wait a minute, I play Gothic in exactly that way and you don't support it anymore. There's so much insane features in there. When I just think about like all the different transformations, and most of them were actually not really well embedded into the game or useful. I even spoke with original team members of the Gothic 1, and they said like, well, you know, let's do a couple of these transformations and the rest is like, you know, nobody would care about it. But I'm like, but I don't know, I think it's really cool, and I think we should go all in and kind of like do all these transformations, maybe build up on them and like make them more useful. So that's another thing I'm proud of, that we kind of like managed to pull. So the direction was always, it should be like the original, but more and better. No, tak działają remake'i ogólnie, mordo. Fajnie, że to odkryliście, kurczę, tydzień przed premierką, git. The School of Magics, like we have these 3 big groups of magic. The player is not restricted just to one spell or one kind of spells. You can get all or most of the runes if you search for them. Your runes are the tools you have to solve the combat. Like you will use, for example, Ice rune to paralyze your enemies, and then you can cast a big Dziwnie te czary wyglądają trochę. ball of fire. Or, for example, you want to use necromantic spells to rise some skeletons, meanwhile you are doing some area spells from fire, for example. So our idea is, you as a mage will be conduced in one direction to get the spells of your school, but you are able to get all the spells and use them as you want to use it to fight your enemies. Everything that exists as data content in the game is Ty, ten Fire Demon fajnie wygląda. everything that Spoko zrobione akurat. exists as data content in the game is pre-modeled and pre-simulated. So each recipe has its value in regards to utility. For example, if it's a recipe for cooking, its value in regard to health regeneration, if it can be used in combat or not, things like that. Also, at the same time, there's an important thing here that, for example, with cooking and alchemy, we are making distinction. O tych partikli jest nasrane. Ja pamiętam, że ktoś mówił, ja tego nie sprawdzałem jakoś bardzo, ale że część tych efektów magicznych stricte to w ogóle
ogóle są jakieś bazowe asety, które można kupić w Unreal Store. Ale tutaj to rzucam tym, co gdzieś tam zasłyszałem z czatu, nie? Trochę osób po prostu to mówiło aż dziwne, bo dużo ich było. So potions won't be as prominent as they were in the original game, and they will be very useful in combat because they are instant healing. But keeping with the idea of the main pillars of the game, which is really congruence, food or most food you won't be able to. Czysto subiektywnie user interface mi się totalnie nie podoba. To jest lepszy niż w jedynce, no bo tam poprzeczka jest postawiona najniżej jak się da, ale kurwa, nie wiem, jakiś taki brzydki jest. To use that in combat. You will have these two distinct utility systems, and if you want to invest in cooking, it will be useful because in your hunting operations, when you go outside of the old camp, you explore a bit, you will be using a lot of food outside of combat, and then you will use the potions inside of combat. I want to be better with one-handed weapons. If you want to focus on combat, of course, you can go very directly to that thing, but we also offer the player a lot of more things. That point is, in Gothic, in the colony, there are more things than just combat. You can improve your diving, you can have the wall climbing, improve as a craftsman, so you can craft more things. Something like I really like from Gothic 2 is the hunting thing, because in Gothic 2 there's a lot of hunters which teach you how to hunt, buy you the trophies, and it's something like we want to expand also. So the player will learn a lot about hunting, and it's something different from the original because will be reasons to do that, because we want to merge it with the crafting, so in the end the player could craft some items. So our idea is just give the player the freedom to choose how to spend the points of the skill and how they build their character. To sum it up, we never set out to copy an existing game in terms of combat. We always wanted to create our own unique... Nie, no to by było dziwne, gdyby oni przenieśli 1:1 ten kombat z Gotika 1. W sensie, no on był unikalny, to trzeba przyznać, że to w ogóle to tempo, które trzeba było ogarniać i wyklikiwanie tego wszystkiego. Niektórzy to porównują do takiego oryginalnego Tańca Miecza, ale jednak mamy do czynienia z remake'iem. To nie jest tak, że remake zastępuje pierwszą grę. Dalej możesz w nią sobie pograć, tylko no większość graczy i użyję tego sformułowania w trochę innym sensie niż zwykle. Nowoczesnych odbiorców większość raczej oczekuje trochę innego kombatu niż 25 lat temu po prostu. Więc dobrze, że poszli w coś innego. Pytanie, jak to ostatecznie będzie działać. Czy on wygląda lepiej niż na tych ostatnich gameplayach? Kurde, wygląda lepiej. Czy dalej jest drewniany? Pewnie i to w chuj. Większość gier robi to lepiej. A zwłaszcza w tych czasach. Ale coś tam się poprawili. Zastanawia mnie, że nagle, kurde, widzisz w making-ofie, w materiale marketingowym tutaj wszystko w miarę sensownie jakoś wygląda, nie? W sensie, jasne jest chodzenie bokiem, ale walka trochę lepiej wygląda. Wygląda lepiej nawet uderzanie mieczem gdzieś tam przy kowadle. Nie uderza w powietrze, nie lecą iskry gdzieś z boku. Te efekty są dopasowane, gdzie były z tym problemy poprzednio, były jakieś bugi. AI przeciwników tutaj pokazane jako dobre, nie? No i pytanie, jak będzie, gdy odpalimy gierkę za 220 czy 210 zł i czy to będzie wyglądać tak jak na materiałach promocyjnych i w miarę będzie dało się w to grać? Może nie jakoś wybitnie, ale będzie się dało grać? Czy jednak wszyscy się i powiedzą, ja pierdolę, jaki to jest syf. Combat system that matches perfectly an open world RPG that is intuitively to control. The goal was also to maintain the sort of like possibilities and agency that the combat system of the original offered. We really put a lot of effort into bringing every skill of the original into the remake, and our goal was always, and our ambition, to not just bring it there, but to add some added value to it. And in terms of the progression system... Dobra, kurwa, to akurat... No nie, dobra, on miał low HP. Już myślałem, że mu kurwa one-shota Goblin to not wyjebał. just bring it there, but Ja to pierdolę. add some added value to it. And in terms of the progression system, we kept it very close to the original because we felt that this is a very memorable and well-working part of the original. And for us it was important to maintain the same rewarding feeling when you play it, and as you improve your skill, you can clearly see how like the progression works. So give it a fair chance, and I'm sure you will enjoy it. For Gothic 1 Remake, we are now at the end of this making of series, so this is the last one. Thanks for staying with us, thanks for your interest in Gothic, and thanks for providing... Podoba mi się to, że nawiązali do tego, ile ludzi miało problem z tym, że tego ścierwojada można zaciągnąć do obozu i nikt nic z nim nie robi. Tylko kurde przybieg tutaj z nimi i normalnie go biją, czyli pokazują, że o, naprawiliśmy, puszczają takie oczko. Very valuable feedback. It was very fun to read through it. We also used a lot of it to make our game even better. You can clearly see. Just go back to the very first episode of this making of, and you can see how much we improved the game thanks to your feedback. So
See you in the Valley of Mines on June 5th. Oh, Nie wiem, and we no. also have boss fights. Oho, But this is something that I don't want to spoil. boss You have to fighty. experience this for yourself. Powiem tak, zagrać zagram, dam szansę, ale no tyle, ile mi się będzie w miarę sensownie grało, ile wam się to będzie dobrze oglądało. Jak to będzie gówno, nie będę w to grał tylko dlatego, że to jakaś duża dla Polski premiera, sorry. Zwłaszcza, że no wszystko, co oglądałem tak gameplayowo, a nie marketingowo i co grałem w demie, nie wyglądało zbyt fajnie, więc ja nie mam jakiegoś mega hype'u na to. W sumie żadnego hype'u nawet nie mam. Zobaczymy, jak będzie. Ja bym się wstrzymał na waszym miejscu z kupowaniem, preorderowaniem tego oczywiście, no bo to kosztuje 220 zł. Jak już bardzo was kurwa ciągnie, to se to kupcie na instancie, bo jest taniej z moim linkiem, to będę wdzięczny. Ale tak jak mówię, poczekajcie, zobaczycie jak to wygląda u youtuberów, streamerów, u jakichś recenzentów może, których szanujecie i wtedy się zobaczy, nie? No i pamiętajcie, że jak kupujecie na Steamie, to macie zwrot w 2 godziny, nie?